Siema, witam w drugiej części podcastu Wspominam siebie na YouTube. Drugą część nagrywam już po raz drugi. Tydzień temu niestety mi się to nie udało. Problemy techniczne. Po prostu rozłączyło mi mikrofon, przez co po 25 minutach dźwięk był nagrywany kamerą, czyli brzmiał on tragicznie. Po drugie skończyła mi się karta pamięci w kamerze, więc same tragedie. Dzisiaj nagrywam to już trochę inaczej, mam nadzieję, że będzie dobrze. Postaram się przelecieć przez to szybko, już raz o tym gadałem. Nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie, czy będzie to tak naturalnie brzmiało, bo nie lubię się powtarzać, a dzisiaj wychodzi na to, że muszę opowiedzieć wszystko to samo, co wtedy. Oczywiście jak wrzuciłem pierwszy odcinek, powiedziałem wtedy, że jeżeli coś mi się przypomni, to będę dalej nagrywał drugą część i opowiadał jeszcze jakieś tam historie. No więc przypomniało mi się dużo rzeczy i to już niemal od razu po wrzuceniu tego odcinka pierwszego, także po prostu zacząłem sobie w smartfonie robić notatki z tego, co tam właśnie mi się przypomni w danej chwili, no bo wiadomo, rozkmina przychodzi w różnych porach, tam w nocy nawet, jak nie mogę zasnąć, albo kiedyś tam, kiedykolwiek tak naprawdę, jeżeli tego nie zapiszę od razu, to zapominam o tym i potem no po prostu rzecz ulatuje, przypominam sobie już po fakcie. A nie chcę nagrywać części trzeciej, chcę dzisiaj zamknąć ten temat ostatecznie, żeby już nie produkować się na temat mojej tutaj YouTube'owej twórczości, żebym mógł sobie pogadać w końcu na jakieś inne, neutralne tematy, ciekawsze na pewno. Więc chciałbym dzisiaj to ostatecznie zakończyć i zamknąć, już do tego tematu nie wracać. Więc tak, na początku kilka szybkich sprostowań do tego, co mówiłem wtedy. Powiedziałem wtedy, że po tym jak zrobiłem deal z Sonicem Wariatem i on mnie polecił, to przybyło mi chyba z 200 subów w ciągu 2 dni. Zweryfikowałem to, jest to niemożliwe, ponieważ pierwszy film rzuciłem 12 marca 2011. Film na 100 subów był 3 lipca, czyli po 4 miesiącach. Następnie 200 subów 27 sierpnia, czyli kolejne 1,5 miesiąca. I później 400 subów styczeń, czyli kolejne, no można powiedzieć pół roku prawie. I 500 subów kwiecień, czyli kolejny długi okres czasu. Ciężko powiedzieć, kiedy dokładnie zrobiliśmy tego deala, on mnie polecił, ale wydaje mi się, że po prostu mogło mi wtedy dzięki jego pomocy przybyć tam maksymalnie kilkudziesiąt subów. Może 40, może 50 maksimum. To jest takie małe sprostowanko. A jeżeli jesteśmy w temacie subów, to co się działo po 500 subach, to już kompletnie tego nie pamiętam. Nie wiem, kiedy zdobyłem 1000, kiedy zdobyłem 2000, nie wiem dlaczego tego nie pamiętam. Czy już byłem wtedy po prostu na etapie wygaszania kanału, czy już straciłem zainteresowanie po prostu tym. Kompletnie nie pamiętam tych faktów. Ciężko mi się odnieść w jakikolwiek sposób do tego. Wspominałem też, że 3DS nie był mój, tylko mojego kolegi Michała. Oczywiście tak było, ale to nie jedyna konsola, która nie była moja. Również DS Classic, w którym wymieniałem razem właśnie z kolegą Michałem obudowę, również był jego. Razem z nim nagrywałem ten film. To był jego DS. I również jeszcze jak wejdziemy tutaj w film, archiwalny film o Sony PlayStation, to PlayStation szare również nie było moje, tylko mojego kolegi Matiego i tam w tle widać moje czarne PS2, ale tutaj też porównywałem pady i pokazywałem tutaj pada, różowego pada od PS2, o tego tutaj w rogu, i to też był pad od Mateusza konsoli, ponieważ on miał różową PS2 i miałem czarną. Także, no i biały Xbox z piwnych wieści również nie był mój, o czym już wspominałem. Tak poza tym wszystkie konsole, które widzieliście w filmach, to była moja własność. I jeszcze jedno sprostowanie. Powiedziałem wtedy, że film na starym komputerze, tym jednordzeniowym, film w 720p renderował mi się 10 godzin, a w 480 około 2-3. Około 5. Teraz właśnie sprostowanie, bo to była taka trochę pomyłka. Po 5 godzin to mi się montował film w 720p, a w 480p jakieś 2-3 godziny. Potem jak kupiłem nowego kompa, to oczywiście on już miał 6-rdzeniowy procesor, 8 GB RAMu,
tam procesor GTX 550 Ti, który miał jakąś tą technologię cuda, która tam sprawiała, że można było nie tylko przez CPU, ale też przez GPU renderować, to się szybciej filmy renderowały i wtedy to już rendering takiego filmu, który 720p 30 klatkach na sekundę, to już po prostu render trwał tyle co film, czyli jak film miał 15 minut, to render trwał również 15 minut, więc wydaje mi się, że to było bardzo wygodne. Teraz może jeszcze coś powiem o nagrywaniu gameplayów. Te najstarsze moje gameplaye nagrywałem kamerą, to znaczy aparatem cyfrowym bezpośrednio z ekranu telewizora CRT. Było widać pasy odświeżania. Ogólnie nie wyglądało to za dobrze, ale wydaje mi się, że do takich gier 2D to jak najbardziej było wystarczające i dawało wręcz takie realistyczne odczucia, wrażenia z tych gier, więc to się nawet sprawdzało. I tak nagrywałem wszystkie w zasadzie, może nie wszystkie, bo to też taka ciekawostka, że tutaj jak już później był odcinek na przykład ze Złotą Piątką albo z Pegasusem, to nagrywałem to emulatorem, bo wystarczy spojrzeć tutaj, jak jest menu, tutaj menu Złotej Piątki czarno-białe. To była taka sytuacja, że ten telewizor właśnie, co nagrywałem na nim kiedyś, to tam w tym pokoju był jakiś remont, coś tam nie było warunków za bardzo, żeby nagrywać, a miałem u siebie jeszcze drugi telewizor taki, który miał popsute kolory, tylko coś tam się popsuło i na czarno-biało tylko wyświetlał, więc nie mogłem z niego nagrywać, no bo jak na czarno-biało nagrywać gameplaye, więc musiałem użyć emulatora. A jeżeli chodzi o gry 3D, tak jak na przykład to się chyba zaczęło od Nintendo 64, jak dobrze pamiętam, to też z początku w ogóle nagrałem cały odcinek kamerą z telewizora, tak twardo, ale później stwierdziłem, że no to niestety no nie może tak być, jak to obejrzałem, bo to wyglądało fatalnie to wyglądało. No i musiałem po prostu zrobić to na emulatorze. Tutaj widać nagranie z telewizora, tutaj może jeszcze spore oddalenie, czy tam światło jakieś, jeszcze da się na to patrzeć, ale jak ustawiłem tak kamerę centralnie, żeby telewizor zajmował dużą część kadru, to wówczas wyglądało to okropnie, więc stwierdziłem po prostu, że jednak użyję emulatora, żeby jakoś to wyglądało lepiej. I to tyle, jeśli chodzi o nagrywanie takich prawdziwych konsol, a jeżeli chodzi o nagrywanie jakichś tam, prawda, let's playów, no to najpierw używałem Frapsa, który jednak zamulał mi komputer. Później przysiadłem się na Camtasia Studio Recorder, który to program z kolei on coś tam, te pliki mi się wydaje, że jak pamiętam się nie lubiły z Sony Vegasem, więc też go przestałem używać. I potem przeszedłem na Bandicama, który wydaje mi się jest taki najbardziej optymalny i wydajny. I w sumie zostałem przy nim do dzisiaj. A filmy to nagrywałem oczywiście poza Piwnymi Wieściami i Multiplayerem, które nagrywaliśmy Mateusza. To wszystkie inne filmy nagrywałem u siebie w domu. Tak jak tutaj to jest właśnie u rodziców w salonie nagrany, tak większość tych gameplayów z telewizora CRT było nagrywane właśnie tam. A u siebie miałem takie dwie lokacje, w których nagrywałem. Pierwsza to był mój pokój, w którym nagrałem dużą część tych starych odcinków kręconych telefonem. Mój pokój był bardzo mały, można było go, jakby tak powiedzieć, przesmarkać z jednego końca na drugi, bo on 2 kroki w tom, 2 kroki w tom i się człowiek odbijał od ściany. Bardzo mały miałem pokoik. Tam miałem tylko łóżko, szafę, tutaj taki regał i z przodu biurko i to wszystko. Tam jeszcze sobie obok miałem też drugi taki jakby swój pokój, w którym miałem peceta. Tam też nagrywałem trochę rzeczy. Dużo tam nagrałem filmików takich właśnie z prezentacji też konsol, już jak miałem aparat cyfrowy, kręciłem w 720p, to tam stałem sobie, miałem tam taką ławę. Ona stała przy ścianie, ja ją specjalnie do nagrań odsuwałem od tej ściany, wchodziłem za tą ławę i tam za tą ławą sobie nagrywałem i tak powstało też sporo filmów. I to tak jak mówię, to był mój taki drugi pokój, w którym miałem komputer. Ten komputer zresztą widać też w filmikach z serii
w takiej krótkiej serii moja opinia. Tutaj widać, że siedzę właśnie przy tym komputerze. To jest ten sam pokój właśnie, w którym nagrywałem filmiki z tą ławą. Dobra. To są takie detale mało ważne w sumie. A nagrywałem, oczywiście nie miałem na początku żadnego statywu. Jeśli chodzi o nagrywanie telefonem, to miałem takie pudełko kanciaste na wizytówki. Wsadzałem po prostu telefon w to pudełko i on sobie tak stał pionowo i nagrywał. A jeżeli chodzi o aparat cyfrowy, no to aparatem nagrywałem, stawiając go na czym się dało, na kartonach, jakiś na czymś tam. Często spadał, musiałem sceny powtarzać, dobrze się nie potłukł. Później kupiłem taki tani statyw na Allegro za jakieś 30 zł. To już oczywiście było dużo wygodniej. Właśnie tydzień temu, jak się posypało mi wszystko technicznie, to również zaczęło się od tego, że ten statyw mi upadł i się połamał i potem już same techniczne wtopy, więc teraz tego statywu już nawet nie mam. Teraz nagrywam na takim maleńkim statywie, takim tripodzie, na którym stoi kamerka, bo dzisiaj w ogóle nagrywam to trochę inaczej. Użyłem, żeby nie zapychać właśnie karty pamięci, to użyłem kamerki sportowej podłączyłem ją jako kamerę internetową i nagrywam bezpośrednio na dysk komputera. Także może to się uda. Zobaczymy. Przejdźmy teraz może do moich znaków rozpoznawczych, bo wydaje mi się, że każdy twórca tak jakoś nieświadomie nawet tworzy swoje znaki rozpoznawcze. Moimi są takimi podstawowymi. To były ciemne okulary, krzywe gniazdko, które tu widzicie. Po prostu często w kadrze było widać u mnie gniazdko. No i oczywiście szybko widzowie zauważyli, że to gniazdko jest krzywe. A tutaj okulary z złamanym załóżnikiem, bo już były mocno sfatygowane. Pokrótce opowiem. O, tutaj patrzcie na to gniazdko, właśnie ono jest krzywe. I często ktoś mi w komentarzach wytykał, że jest krzywe i to tak się stało moim znakiem rozpoznawczym, że sam zacząłem się nawet z tego śmiać. A jeśli chodzi o ciemne okulary, tak jak tu widzicie, po prostu to nie jest skreowanie jakiejś tam postaci, jakiegoś zamaskowanego recenzenta czy coś. Po prostu chciałem zachować jako taką anonimowość. Chociaż przy moich małych zasięgach to i tak szanse, że ktoś by mnie rozpoznał, były niewielkie, ale mimo wszystko pewniej się czułem. Jakoś tak nigdy nie miałem tego parcia na szkołę, jakoś bardziej krępowało mnie takie występowanie przed kamerą. Okulary dawałem jakąś taką namiastkę anonimowości jednak i wydaje mi się, że też to był powód, dla którego właśnie nigdy nie robiłem jakichś takich vlogów, jakichś takich osobistych, prawda, wywodów, jak robię to teraz. No, ale to było 10 lat temu też. Człowiek miał wtedy trochę inne jakieś podejście i większą liczbą rzeczy jakby się przejmował, na które teraz ma wywalone już z wiekiem. To są takie dwa znaki rozpoznawcze. Jakby szukać dalej, co tam jeszcze można. Znaki rozpoznawcze. Takim jeszcze jednym znakiem jest, który pojawia się tylko 2 razy, ale też parę osób rozśmieszył i sam lubię się z niego śmiać, to jest szafa. Jak nagrywałem odcinek właśnie z lupą, z podświetleniem do Game Boya, to powiedziałem, że poczekajmy na noc i pogramy w nocy i jak to wyjdzie. A tak naprawdę schowałem się do szafy, nagrałem to w szafie i potem stwierdziłem, że śmiesznie będzie się tak zdemaskować przed widzami, że rzeczywiście nagrywałem to w szafie. Więc nagrałem scenę wypadania z tej szafy i też to niektórych rozśmieszyło. I później właśnie jak miałem roczną przerwę od nagrywania i wróciłem z odcinkiem Frontlight do Game Boya Color, to powtórzyłem ten motyw, że nagrałem to w szafie i nagrałem scenę, jak wypadam z tej szafy. Więc to jest taki można, ciężko powiedzieć, że to znak rozpoznawczy, ale taki motyw dość mi się wydaje zabawny. Dobra, nazwy programów. Taki sobie zapisałem podpunkt, żeby coś o tym powiedzieć. Pierwszym moim takim autorskim programem był GameRazor. Program, który tak niefortunnie nazwałem. Mówię niefortunnie, bo ta nazwa się nie przyjęła. Pewnie dlatego, że po pierwsze za mało się kojarzyła, nie wiadomo było, co to znaczy. Jak również no, była mało chwytliwa po prostu i za trudna. Jeszcze taki dziwny zapis wymyśliłem, bo chciałem połączyć słowa gamer oraz Razor. Bardzo proste, tak?
ale mogłem to zrobić jakoś lepiej, nie wiem, bez tej podłogi tutaj, albo z takim dużym R obracającym się lustrzano, że wtedy wiadomo, że to R się tyczy do Gamer oraz do Razor. Ale najlepiej to było w ogóle chyba nazwać ten program po polsku i wtedy bardziej się na pewno przyjął, bo łatwiej by było powiedzieć, że nowy odcinek, na przykład nowy odcinek Retrogralni, nie? No jest taki kanał chyba nawet, ale to tak powiedziałem, tak, no taka nazwa, wiecie, która się łatwiej przyjmuje, albo nowy odcinek Starych Krapów, nie? Albo coś takiego, nie? No takie polskie, chwytliwe. A nowy odcinek Gamer Razor, ciężko to w ogóle jakoś tak, no nazwa bardzo niefortunna, taka, nie sprawdziłbym się jako marketingowiec, bo nie umiem wymyślać chwytliwych nazw. Lepiej nam poszło z Matim tutaj przy Piwnych Wieściach zdecydowanie i przy Multipier to były nazwy bardziej takie chwytliwe, mi się wydaje, nawet zabawne. Z tych nazw jestem zadowolony. Ostatni, można powiedzieć, taki mój program autorski z nazwą to była Szara Strefa. PSK jest szara, więc nazwałem to Szara Strefa, grałem w demka na PSX-ie. W intrze użyłem piosenki zespołu Eiffel 65, piosenka się nazywa My Console. To był taki zespół Eurodance z lat 90., taki w tamtych czasach popularny, który tutaj właśnie napisał piosenkę o PlayStation. I tekst, jakbyście sobie przeczytali tej piosenki My Console, to jest o graniu na PlayStation. Nawet fajne. A muzycznie, no to wiadomo, taki densik. Nie przepadam za taką muzyką, ale to jest nawet takie chwytliwe. No i też właśnie Piwne Wieści Multipier, no to tam było nagrywane po alkoholu zazwyczaj. Znaczy zazwyczaj, no zazwyczaj, bo był ten jeden odcinek, w którym nie było ukręcone u Matiego, tylko grałem sobie sam na 3DS-ie, no to wtedy nic nie piłem, no bo samemu, no to wiadomo. Ale tak generalnie odcinki Piwnych Wieści kręcone z Matim to zawsze były kręcone po alkoholu. I czy uważam, że to coś złego, czy to jakiś patostream, czy coś? Tak bym nie powiedział. Nawet tu widać na tym intrze, że butelki, z które wychylamy, są puste. Nawet ktoś nam zwrócił na to uwagę, że mogliśmy chociaż wody nalać. No bo to już było kręcone po wypiciu, tak naprawdę nigdy na planie w czasie nagrania nie piliśmy alkoholu, chyba jak pamiętam. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie. Zachowywaliśmy się też chyba jakoś w miarę kulturalnie, więc wydaje mi się, że to nie było nic złego tak naprawdę. Może teraz kilka słów o postaciach, które wykreowałem. Nicze tu Rezora, tak, bo ja jestem Piotrek, a koleś w ciemnych okularach, który pokazywał konsolę, to Rezor. Ale wiadomo, że on jest kojarzony ze mną, a nie, że to jest jakaś tam fikcyjna postać, więc tutaj nie ma co o nim mówić. Ale takie charakterystyczne postacie, no najbardziej chyba Łysy. Postać zainspirowana Robertem Burnejką, czyli tym słynnym w internecie kulturystą z Litwy, chyba mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, jak pamiętam. No, on był Litwinem, więc po polsku mówił z takim śmiesznym akcentem, więc pomyślałem sobie, że fajnie będzie to tak sparodiować. No i na tej podstawie właśnie stworzyłem postać Łysego, czyli taki paker gadający takim śmiesznym językiem, no i wulgarnie. To jest chyba najbardziej moja charakterystyczna postać. Drugą taką postacią jest Iwanowicz Iwanow, czyli Rusek. Tutaj był odcinek o pirackich grach, więc kogo bym mógł stworzyć, jeśli nie Ruska. I znalazłem w szafie rodziców jakiś stary kożuch, jakąś czapkę uszankę, jeszcze pewnie kupioną u ruskich za komuny, czy tam kiedyś. Zamiast wódki to oczywiście jest woda w butelce, no i jeszcze to były czasy, kiedy kilo cukru chodziło chyba po jakieś 4 czy 5 zł, no to też pożyczyłem sobie, zaiwaniłem ze spiżarki rodziców 10 kilo cukru, żeby pokazać, że Iwan jest bogatym Ruskiem. No i stworzyłem taką postać. I nawet mówiłem trochę po rusku, bo ruski to tak dość był mi znany język, bo uczyłem się go w szkole średniej. To był, oprócz angielskiego miałem jeszcze rosyjski, więc znałem ten język nawet tak na jakimś podstawowym poziomie. To był Iwan, wydaje mi się, że dość taka postać nawet barwna. Kolejną postacią był Mario, który grał na basie. Mario grał na basie Marsz Imperialny z Gwiezdnych Wojen. Strój miał całkiem fajny, cosplay był, wydaje mi się, udany, wąsy z czarnego Bristolu, no czapki niestety nie miałem czerwonej, więc dałem czarną, z literką M doklejoną.
Mario był spoko, mi się wydaje. Kolejne postacie to już były takie, można powiedzieć, niszowe, które też nie miały jakby kwestii mówionych. Pierwszą to był gitarzysta metalowy, który grał takie ostre riffy na przesterowanej gitarze. Miał bluzę Slayera, skórzaną kurtkę. Taki wiecie, metal. A drugi to był gitarzysta taki reggae. Który tak śmiesznie brzdąkał na gitarze, która po prostu nie miała strun, tylko miała żyłkę wędkarską zamiast strun. I on tutaj też ma dresowe spodnie, białą koszulę z krawatem, czapkę zimową, a pod nią wystają białe sznurówki, które miały być imitacją dreadów, czyli to był taki gitarzysta reggae. Założę się, że nikt z was w ogóle tego motywu nie szczaił. No i ostatnią postacią, znaczy jeszcze pojawiały się jakieś epizodyczne postacie, które przez dosłownie kilka sekund były na ekranie, tak jak Osama Bin Laden, ale to nie warto już o nich wspominać. Kolejną postacią był, która się nigdy tak naprawdę nie pojawiła, był Ślina. I teraz wam zaprezentuję zwiastun ze Śliną w roli głównej. No i kurwa, zostałem tutaj zaproszony, znaczy się prosiłem się, kurwa, powiedzmy szczerzy, żebym tutaj wprowadził kolegę na właściwą drogę dobrych konsol, nie? Bo nie mogę patrzeć, jak on od 20 odcinków pierdoli, tylko kurwa o tych pedackich zabaweczkach od Nintendo sprzed 30 lat. Więc to był Ślina. Ten zwiastun nagraliśmy z Matim tak na spontanie, jak to zwykle my. Kiedy kupiłem właśnie aparat cyfrowy, poszedłem z nim do Matiego, wtedy nagraliśmy ten zwiastun. Ślina niestety nigdy się nie pojawił, chociaż w komentarzach czasem ktoś pytał, kiedy pojawi się Ślina, bo ten zwiastun był na YouTube, ale usunąłem go, bo Matiemu się nie podobał. Stwierdził, że mogliśmy to lepiej nagrać. Także to taka ciekawostka na temat Śliny, młodszego brata Łysego. Zresztą my z Matim nie jesteśmy spokrewni, byliśmy kolegami, czy jesteśmy kolegami, ale postanowiliśmy, że będzie śmiesznie, jak Ślina będzie bratem Łysego. A taksywka Ślina to też zupełnie wymyślona przez Matiego. Tak palnął po prostu. Ślina. Tak się przyjęło. No ale szkoda, że nic nie nagraliśmy. Może by było coś fajnego. Tutaj kolejna ciekawostka, skoro już włączyłem ten filmik. Czasami w tle stawiałem jakieś książki. Nie wiem, czy o tym mówiłem w tamtym odcinku, nie pamiętam. Chyba nie. Stawiałem jakieś książki i liczyłem na to, że ktoś może oglądając właśnie zainteresuje się, albo zapyta, albo powie, że czytał. I w różnych odcinkach wstawiałem różne książki, bo ja też lubię sobie czytać. No ale niestety poniosłem tutaj klęskę. Jak widać, moi widzowie jakoś tam woleli grać niż czytać, więc nikt w zasadzie nigdy nie zapytał. Chyba jedynie właśnie pod tym filmikiem ktoś tutaj napisał... O, jest. Bezsenność w Tokio Super książka, łapka w górę za książkę. To był jedyny przypadek, kiedy jakiś widz rozpoznał książkę albo napisał coś o niej. Więc ten taki mój motyw niestety poniósł klęskę. Przygotowywanie do odcinków, czy robię jakiś research, czy coś, czy pisałem scenariusze. No wiadomo, jak robiłem na przykład te takie odcinki jak overclocking, czy usuwanie bad linii, czy wymiana kondensatorów w Game Gearze, no to wiadomo, ja nie jestem jakimś tam inżynierem, elektronikiem. Nie wymyśliłem tego sam. Najpierw musiałem gdzieś obejrzeć poradnik kogoś innego, no, zagranicznych youtuberów, jak to robią, i dopiero przenieść to na swój kanał, wiadomo. Więc to był taki research. A jeżeli chodzi o takie zwykłe odcinki, gdzie tam pokazuję konsolę czy grę, to nie robiłem researchu, po prostu włączałem kamerę i kręciłem. Bo moje filmy to były zazwyczaj takie, to nie były recenzje właśnie, można o tym też powiedzieć, taką historię. Kiedyś, tak jak tu macie, Game Boy Pocket recenzja, kiedyś każdy mój film miał właśnie recenzję w nazwie, ale kiedyś jeden z widzów napisał mi: słuchaj, to nie są recenzje, nie powinieneś tak pisać. Ja się tym przejąłem i wtedy zmieniłem wszystkie filmy, które miały napis recenzja, zmieniłem im nazwę chyba na prezentacja. Bo rzeczywiście to, co ja robię, to są takie bardziej prezentacje, bo ja tutaj pokazuję te konsole z każdej strony, jak one działają, a nie skupiam się jakoś na jakichś tam, wiecie, zagadnieniach takich technicznych,
Tam mówiłem czasami, robiłem taki mini research, mówiłem czasami w jakiej ilości się dana konsola sprzedała, czy tam jaką miała prędkość procesora. Ale to tak bardziej podchodziłem praktycznie do tego, bo wiecie, no to są stare sprzęty, mało kto to ma. Mi się wydawało, że jak ktoś po prostu tu wejdzie, to jest ciekawe, jak to wygląda z każdej strony, jak to działa, a jakąś tam historię tego, jak to powstawało i tak dalej, to przecież każdy może sobie doczytać na Wikipedii czy tam gdziekolwiek. Ja wyszedłem z takiego bardziej praktycznego założenia, żeby to wszystko pokazać komuś, kto tego nie ma, tak? No bo przecież to jest sprzęt retro, więc nie każdy posiada takie sprzęty i taka była moja koncepcja i wydaje mi się, że nie było to złe. Ale później wróciłem do nazwy recenzja, bo stwierdziłem, że nie ma co ulegać presji jakiegoś tam widza, który coś tam sobie wygłosi swoją opinię, więc wróciły nazwy recenzja. I wydaje mi się, że to nie jest znowu jakiś tam clickbait, bo jednak sporo też mówię o tych sprzętach. Dobra. Co chciałem dalej powiedzieć? No i jeśli chodzi o scenariusze, jest tylko jeden film, który ma scenariusz napisany na kanale i to jest film Moje Top 10 gier na Nintendo 64. Jest to film, w którym chyba ani słowa nie powiedziałem sam z siebie, tylko wszystko, co tutaj usłyszycie ode mnie, jest po prostu wyreżyserowane, tak? Czyli napisany jest scenariusz. Nintendo 64. Tutaj musiałem to napisać najpierw, wszystkie przygotować, wiecie, gameplaye i dopiero później nagrać, także to był bardzo czasochłonny, pracochłonny odcinek, ale wydaje mi się, że wyszedł dość profesjonalnie. Jedyną kontrowersją tu może być fakt, że w większości z tych gier to ja nie miałem nawet. Znaczy grałem w nie wszystkie, ale w dużą część grałem na emulatorach, tak jak w Zeldy na przykład. Nigdy nie miałem swoich Zeld na Nintendo 64. Ale Mario, na przykład te 3 pierwsze miejsca, GoldenEye, Mario, Perfect Dark, to oczywiście miałem na kartridżach. Ale niektóre grałem tylko na emulatorach Zeld, nigdy nie przeszedłem, bo były dla mnie zbyt frustrujące. No ale zrobiłem tą listę na podstawie swoich tam doświadczeń, choćby nawet były one z emulatorów, ale no cóż. Może nie była ta lista mega przez to profesjonalna, bo też gier było, tak jak powiedziałem, około 300, a ja grałem może w 20-30, z czego wybrałem 10, tak? Czyli ciężko tu robić jakieś top 10, mając tak małe doświadczenie z całą biblioteką. Ale zrobiłem film też jakoś tam, wydaje mi się, że się w miarę podobał. Zdobył dużo łapek w górę i sporo wyświetleń, więc wyszedł chyba całkiem nieźle. A poza tym takiego researchu merytorycznego to nie robiłem generalnie, tak jak wspomniałem, ale czasami robiłem research taki po prostu, że więcej pracy musiałem włożyć w nagrania, tak jak tutaj jest ta scena początkowa w recenzji Xboxa 360, gdzie rozmawiam sam ze sobą. To musiałem sporo pracy włożyć w tą scenę. I tak oto dzisiaj zaprezentuję Wam Xboxa 360, który jest konsolą... Siema. Co robisz? Konsolę recenzuję. A jaką? To była taka scena, że musiałem nagrać to oczywiście 2 razy. Najpierw nagrałem chyba siebie jak wchodzę. Mówię siema i tam w głowie sobie odpowiadam, wiecie, żeby była ta pauza, żebym drugi ja mógł odpowiedzieć. Nagrałem to, później musiałem wyjąć z kamery kartę pamięci tak, żeby kamery nie poruszyć, bo to musi być, wiecie, statyczny obraz. Włożyłem później tą kartę pamięci do tabletu. Tutaj za tym kartonem właśnie od Xboxa leży sobie tablet. I puściłem sobie później to nagranie z tabletu, siedząc już tutaj, tutaj wiecie, za tą ławą. No i puściłem i mówię siema i wtedy właśnie mówiąc siema zostawiałem tą pauzę, żeby ten drugi mógł odpowiedzieć, odpowiadałem i tak na przemian. O dziwo udała mi się ta sztuka za pierwszym razem. Bałem się, że coś się może rozjechać, bo wiecie, jakby jeden drugiemu wszedł w słowo, to by się wszystko posypało, ale na szczęście udało mi się to zrobić za pierwszym razem i wydaje mi się, że też się spodobało niektórym takie tutaj bardziej techniczne podejście do tego, bo wydaje mi się, że wyszło to całkiem spoko. I to chyba takie najambitniejsze było moje dzieło YouTube'owe, jeżeli można tak powiedzieć. Od strony technicznej na pewno, bo trochę pracy jednak w to włożyłem. Chwilę mi to zajęło. Dobra. To już powiedziałem. A jeszcze jakieś takie błędy techniczne z kolei, skoro już tutaj się chwalę, co zrobiłem dobrze, to co robiłem źle.
No na przykład źle robiłem to, że tak jak powiedziałem w pierwszej części, że żałuję tego, że dawałem piosenki licencjonowane, bo mi tam, wiecie, roszczenia dawali do praw autorskich, ale to oprócz tego jeszcze źle balansowałem głośność i czasami po prostu muzyka w filmach była za głośno i zagłuszała to, co mówiłem. To było słabe. Z tyłu natomiast, z tyłu te dwa małe cycki. Tak jak tu słyszeliście na małym samplu, że muzyka gra bardzo głośno w stosunku do mojego głosu i może mnie zagłuszać, że trzeba się wsłuchiwać w to, co ja mówię, więc to jest słabo. Jeśli chodzi natomiast o przekleństwa, które też już w zasadzie od początku się pojawiały w moich filmach. Cóż, przekleństwa, co mogę o nich powiedzieć? Wtedy wydawało mi się to fajne, no bo tak jak mówiłem, inspirowałem się Angry Video Game Nerdem, inspirowałem się również Super Hraniem, czyli tam jedni i drudzy przeklinali. Więc ja też stwierdziłem, że jak będę przeklinał, to będę fajny. Na co dzień oczywiście bardzo dużo przeklinam, jestem ogólnie dość nerwowy, jak mnie ktoś wyprowadzi z równowagi, to nie przebieram w słowach, ale tak jak na przykład w domu przy rodzinie, no to jednak zważam na język i tutaj, prawda, zachowuję się kulturalnie. Bo wydaje mi się, że jest miejsce na wszystko i w domu jednak trzeba zachować jakąś kulturę przy rodzinie. Ale jeżeli chodzi o filmy, no to jeżeli przeklinam jako ja, tak, czyli jako Rezor, to mnie to dzisiaj trochę razi, powiem szczerze. Takie gówniarskie, takie trochę to jest, chociaż nie byłem już gówniarzem, bo miałem 24 lata wtedy, ale mimo wszystko, no takie. I to też tak trochę źle o mnie świadczy i wydaje mi się, zwłaszcza jakbym chciał dziecku to na przykład pokazać, no za parę lat, tak, to co on powie wtedy, że tatuś mówi brzydkie słowa, to on też może i by się, to taki wiecie, zły przykład, no człowiek może już jestem boomerem po prostu, że tak powiem i mam do tego inne podejście niż miałem wtedy. Wiecie, chodzi o to, że dzisiaj patrzę pod kątem dawania przykładu młodzieży, że to może nie był zbyt dobry przykład, jaki dawałem. Ale z drugiej strony patrząc, jak na przykład przeklinam jako łysy, to już to mi kompletnie nie przeszkadza. Bo wiecie, łysy to nie ja, łysy to jest rola aktorska odegrana przeze mnie, ale nie powiem, że to nie ja przeklinam, to łysy przeklina. Wiecie, to tak jak z filmami, nie powiesz, że oglądasz Ace Ventura i nie powiesz, że haha, ale ten Jim Carrey to jest przygłup, nie? Tylko powiesz, haha, ale ten Ace Ventura to jest przygłup, tak? Bo Ace Ventura to jest rola, a Jim Carrey to jest na pewno bardzo inteligentny facet. Tak samo tutaj to łysy przeklina, łysy to jest rola odegrana. I tutaj mi to kompletnie nie przeszkadza, mimo że on klnie o wiele bardziej niż ja, jako ja, ale no nie wiem jak to wytłumaczyć, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Po prostu wcielając się w rolę, no to jakby nie czuję tego, że to jestem ja. I wtedy mi to nie przeszkadza. To jest taka ciekawostka. Także no podsumowując, przekleństwa. Żałuję tego trochę, że kląłem tak bezcelowo nawet często. No, czasami się frustrowałem, mogłem tam trochę czasem przekląć, ale czasami też to robiłem jakoś tak w sytuacjach, kiedy nawet nie musiałem. Nie było takiej rzeczy, że coś mnie tam wkurza czy coś, a ja po prostu rzucałem wulgaryzmami na lewo i prawo. Dzisiaj bym już tak tego nie zrobił. Jeżeli jesteśmy przy Łysym, też Łysy był właśnie, miał takie bardzo mieszane opinie. Jedni go krytykowali, mnie w zasadzie krytykowali, mówili, żebym nie nagrywał w taki sposób, tylko żebym był bardziej profesjonalny. Że wiecie, że Łysy to jest taka siara i żebym to robił bardziej profesjonalnie, bo tak to się kiepsko im to ogląda. No, ja to robiłem tak. Zresztą to nie było jakieś nachalne. Łysy ile razy się pojawił? 3 razy chyba na 50 ileś filmów, więc wydaje mi się, że nie było to przesadne. Też, a poza tym to był taki mój styl. Tak mi się podobało. Zarzuty, że to było mało profesjonalne, no to może i rzeczywiście było, ale z drugiej strony, gdyby każdy był mega profesjonalny, prawda, niczym jakiś tam periodyk, prawda, szanowany, jakiś wielki recenzent, to wszyscy tak naprawdę byliby tacy sami. Po co wtedy by było 100 kanałów na YouTube? Wystarczyłby jeden, bo każdy by robił to samo, takie same profesjonalne rzeczy. Więc
Nie wydaje mi się, żeby to było coś złego, że sobie czasem porobiłem jaja takimi filmikami jak ten z Łysym. Bo jak ktoś chce oglądać profesjonalne rzeczy, to niech przecież znajdzie sobie content dla siebie. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby być przede wszystkim sobą i żeby nagrywać to, co się samemu czuje najlepiej. I ja tak to właśnie czułem. Dlatego robiłem Łysego. Filmy z Łysym i takie różne inne wygłupy. Czy się nie wstydzę tych wygłupów sprzed lat? Można powiedzieć, że robiłem z siebie idiotę, ktoś mógłby tak powiedzieć. Ja tak nie uważam. No to były wszystko role. Tak samo aktor, czy ma się wstydzić Andrzej Grabowski, że tam grał Fertka, pijaka, alkoholika? No nie sądzę, no, to była rola, zresztą przez wielu bardzo lubiana. I tak samo tutaj również moje filmy mają wielu zwolenników. Tutaj zawsze nikt się taki jeszcze nie urodził, kto by każdemu dogodził, wydaje mi się. Więc ja osobiście nie żałuję i nie wstydzę się tego i lubię sobie czasem wracać nawet bardziej do tych takich właśnie śmiechowych filmów niż do tych takich sztywniackich, gdzie tylko siedzę i gadam, bo tam w sumie nic się nie dzieje, a tutaj przynajmniej można się trochę pośmiać. Więc to wydaje mi się, że to nie było złe i nie wstydzę się tego. Kolejny punkt, jaki sobie wpisałem, to sub za sub. Kiedyś była taka moda na początku, jak zacząłem w ogóle na YouTube, to nie wiedziałem, że jest coś takiego jak suby. Po prostu myślałem, że ludzie wrzucają filmy i ktoś albo ogląda, albo nie ogląda, a tu nagle zaczęły mi się pojawiać suby. Tam 1, 2, 3, 10. Z czasem się oczywiście kapnąłem, o co biega, ale też dość szybko zaczęły do mnie pisać osoby i sub za sub pisały takie hasło. Czyli po prostu osoba mnie subuje i chce, żebym miałem za to też zasubował, wtedy wiadomo, oboje mamy suba więcej. Tylko taka osoba, która daje ci suba za suba, tak naprawdę macie w dupie i ona cię nie będzie oglądać. Więc ja od początku byłem temu przeciwny i nawet jak ktoś do mnie pisał, słuchaj, dałem ci suba, liczę na to, że ty też mi dasz suba, nie? Wchodzę na kanał gościa, patrzę, nie ma żadnych filmów, ma tam kilka subów, czyli ktoś mu dał suba za suba i mówię, ej, no, ale co ci to da, że ja ci dam tego suba? Przecież ja cię nie będę, nawet jeśli miał jakieś filmy, ale powiedzmy nie podobały mi się, no to mówię, co ci da ten sub za sub? Przecież i tak cię nie będę oglądał, ty mnie podejrzewam też nie. No i nigdy się w to nie bawiłem. Z ręką na sercu mówię, nigdy nikomu nie dałem suba za suba. Subuję tylko te kanały, które oglądam i nigdy nie dałem suba komuś, kogo nie oglądam. A czy ktoś mi tam dał suba i potem go usunął, to w sumie mało mnie to interesowało. Kolejną ciekawostką jest coś takiego, że w pewnym momencie zacząłem prowadzić bloga. Był taki, może nadal jest, nie wiem, nie sprawdzałem, portal, co się nazywał Miasto Gier. I ktoś tam, jakiś jeden z moich widzów mi zasugerował kiedyś, że jakbym zaczął pisać bloga na tym właśnie portalu, to może by mi przybyło widzów. Stwierdziłem w sumie, mogę spróbować. Założyłem tam konto i zacząłem pisać bloga. I ten blog się nawet dobrze przyjął. Były takie tygodniowe tam podsumowania właśnie co tam się działo na tym mieście gier i często właśnie w tych podsumowaniach było o mnie, że tam dużo wrzucałem na bloga o tym i o tym, o retro grach. Sporo osób mi czytało nawet miałem być, pamiętam, nominowany, tak mi admin napisał, bo pod koniec, bo to założyłem tego bloga jakoś, nie wiem, w którejś tam części 2012 roku, a na koniec grudnia 2012 roku, kiedy właśnie byłem w takim dołku, kryzysie, depresji, można powiedzieć, to usunąłem tego bloga i wtedy admin do mnie napisał, że czemu to zrobiłeś, miałeś być nominowany do bloga roku. Ja mówię, no cóż, tak się stało. Trochę żałuję, że go usunąłem wtedy. Nawet jeżeli przestałem pisać, to przecież mogłem go nie usuwać. Ale miałem wtedy taki trudny okres, że paliłem ze sobą mosty. Zresztą pamiętam, że nawet chyba wtedy wszystkie moje filmy na kanale, w ogóle chciałem usunąć kanał, ale na szczęście tego nie zrobiłem. Ale pamiętam, że wszystkie filmy wziąłem na prywatne i kanał był goły przez długi czas. Nie pamiętam jak długi, ale może to nawet z rok trwało. Myślę, że wtedy właśnie też wiele osób ode mnie odeszło, no bo stwierdzili, że już kanału nie ma. No i po jakimś czasie dopiero przywróciłem wszystkie filmy i to, no
taki miałem kryzys wtedy, no to jest ciężka sytuacja, nie chcę też o niej opowiadać, ale odbiła się bardzo na mojej internetowej twórczości, bo w zasadzie pozamykałem sobie wtedy wszystkie, że tak powiem, furtki i poucinałem wszystkie znajomości. To było tak właśnie. No i tak samo było z tym blogiem. Tutaj zachowałem sobie screeny właśnie niektórych moich wpisów na tym blogu, żeby je sobie mieć na pamiątkę. Jak ktoś chce sobie przeczytać, to może sobie zrobić stopklatkę i poczytać. Jeszcze takie miałem wpisy, których tutaj już nie mam screenów niestety, ale to były takie, że na przykład robiłem takie zestawienie na takim jednym zbiorczym zdjęciu numerki, na przykład od 1 do 20 i przy tych numerkach były na przykład pady, zdjęcia padów od konsol jedno przy drugim i miały zamazane na przykład logo producenta czy tam nazwę konsoli. No i w komentarzach ludzie mieli pisać, do jakiej konsoli jest to pad. To też bardzo przyjęły się fajnie takie challenge. Albo były konsole na zdjęciach właśnie z zamazaną nazwą i co to za konsola. No wiadomo, że te podstawowe to każdy wiedział, ale jak wchodziliśmy już w jakieś takie japońskie jakieś cuda, czy jakieś takie bardzo starych generacji niszowe sprzęty, no to już wyzwanie się robiło no takie trudniejsze, bym powiedział. Ale minęło, taka ciekawostka tylko odnośnie tego bloga. To było jedyne w zasadzie takie medium społecznościowe, jeśli można powiedzieć, ten blog, na którym się udzielałem. Nigdy nie miałem Facebooka, nigdy żadnego fanpage'a, a jeżeli chodzi o Twittera, to chyba miałem Twittera, ale już nie pamiętam. No, ciężko mi powiedzieć coś na ten temat. Kiedyś też pamiętam, że na filmach było coś takiego jak adnotacje. Teraz chyba też to jest, ale te stare, nie wiem jak to działa nawet, i te stare adnotacje, co były kiedyś, wydaje mi się, że już nie działają. Bo kiedyś ja sobie dodawałem tutaj na początku filmu zawsze taką ramkę subskrybuj, że jak się kliknęło, to ci subowało z automatu. I na początku, na końcu filmu, tutaj w lewym rogu i w prawym rogu dawałem takie strzałeczki, że odnośniki do poprzedniego odcinka, jak się kliknęło, to cię przenosiło do poprzedniego, a jak się kliknęło tutaj, to do następnego. Także adnotacje to było coś takiego chyba jeszcze przed czasami tych takich mobilnej wersji YouTube'a, bo teraz to rzeczywiście jakby te adnotacje zaczęły wyskakiwać na ekranie smartfona, to zaczęłyby przeszkadzać. Ale tutaj to jest chyba adnotacja, właśnie ta moja ikonka Rezor w prawym dolnym rogu. To jest tylko taka ciekawostka, że kiedyś było coś takiego, właśnie można, może i teraz można, sam nawet nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo już jakoś w tym nie siedzę. Napiję się. Nie wiedziałem, że od gadania tak bardzo zasycha w gardle. Naprawdę. Może jakieś statystyki kanału jeszcze przejrzyjmy sobie, chociaż nie średnio się orientuję w tych statsach. Zarabianie, no niestety nie mogę wejść, bo nie zarabia mój kanał. Brakuje mi to dużo. Kiedyś miałem partnerstwo YouTube i kiedyś to barwali bardzo szybko, chyba jak już miałem ze 100 widzów czy ileś, to na samym początku, wtedy te 10 lat temu, to już miałem partnerstwo, już mogłem zarabiać. Tylko to zarabianie wyglądało tak, że miałem te dolarki przy filmach i tak dalej. Oczywiście tam, gdzie były roszczenia, no to nie miałem dolarków, czy tam były czerwone i pamiętam, to się zmieniło, że już zabrali mi to partnerstwo, nie wiem, z rok czy 2 lata temu, już nie będę strzelał, bo nie wiem, ale pamiętam, że ostatni raz jak sprawdzałem, to po tych 10 latach miałem uzbierane jakieś $8, czy 10, czy 15 dolarów. Tyle mi się tylko raptem uzbierało zarobku. Nigdy nawet nie wypłaciłem tych pieniędzy, zresztą nawet nie zdążyłem. Nawet nie wiem, czy się dało taką małą kwotę. W każdym razie nigdy nie zarobiłem grosza. W sumie mam to gdzieś. Nigdy nie robiłem tego dla pieniędzy. Dobra, w statystyki sobie wejdźmy jakieś, może jakieś takie szczegółowe bardziej. Z całego, jak się wchodzi, zaraz, cały okres od początku. Nie wiem, co mi tu się pokaże, bo szczerze mówiąc nigdy w to nie wchodziłem. Najpopularniejsze filmy tu mamy chyba, tak? Złota piątka, 19 000 wyświetleń. No, Nintendo DS Lite 17. Aha, czyli to są po prostu to. Zresztą wystarczy na kanale posortować filmy od najpopularniejszych i już dokładnie to samo wyskoczy, więc tutaj nie ma co
jakby subskrybenci. Co to znaczy subskrybenci? To chyba ile dzięki jakiemuś filmowi przybyło subów, czy coś takiego. Tak, chyba tak. Źródło wizyt. Sprawdźmy sobie tą statystykę. Najwięcej z wyszukiwarki w YouTube. Nie, wiecie, jakieś te stacje są takie mało ciekawe. Nie wiem, czy jest sens się od nich tutaj rozwodzić. Region. No wiadomo, że Polska najwięcej, Wielka Brytania. No wiadomo, że to są na pewno wszystko Polacy mieszkający za granicą. A według wieku, kto mnie najczęściej oglądał? 54% to są osoby w wieku od 18 do 24 lat i 27, 25, 34 lata, 13, 17 lat to tylko 16%, więc zdaje mi się, że niezłe nawet statystyki. Płeć to będzie zapewne sami faceci. O, jednak nie sami. 4% kobiet. To też całkiem nieźle, wydaje mi się, jak na taki content. A tu to już nie wiem, co to znaczy. Status subskrypcji. Aha. No to jest ciekawa statystyka. 530 tysięcy wyświetleń łącznie, z czego widzowie bez subskrypcji wyświetlili aż 480 tysięcy wyświetleń, a subskrybenci tylko 48, czyli jak widać siła subskrybentów nie jest tutaj jakaś szczególnie wielka. Czyli gdyby na przykład oglądali mnie tylko i wyłącznie subskrybenci, to miałbym tylko tyle wyświetleń. Dobra, chyba nie ma co tutaj gadać już o tych stacjach. Nic ciekawego tu nie ma. Spodziewałem się, że będzie tutaj ciekawiej. Pokażę wam jeszcze dwa filmy, które nagrałem kiedyś, których nigdy nie opublikowałem. 8-Bit Battle i 16-Bit Battle. To były filmy nagrane. Tutaj przy okazji widać, że tu mam nagranie głosu, a tu mam nagranie obrazu osobno. I potem musiałem, bo głos nagrywałem telefonem, a kamerą nagrywałem obraz. Znaczy też głos jest, ale jest gorszy niż ten z telefonu, więc go podmieniałem. Czyli to był pojedynek konsol. Nagrałem takie dwa odcinki. Tutaj z kolei nie chciało mi się wchodzić chyba za ławę, siadałem przed ławą. I tutaj po prostu pokazywałem konsole, czym się różnią i która była lepsza. I tylko, że jeszcze powinienem tutaj dograć do tego gameplaya, żeby porównać gameplaye. Ale nigdy tego nie zrobiłem. Właśnie chyba dlatego te filmy nie zostały skończone, bo nie chciało mi się tych gameplay nagrywać. Bo już to musiałbym zrobić chyba emulatorem. Mógłbym teoretycznie skończyć te filmy, ale nawet nie wiem, czy dzisiaj, po tylu latach, czy to, co wtedy mówiłem, czy bym się z tym utożsamiał. Dlatego te filmy po prostu trzymam je jakoś z sentymentu, nie usunąłem tych plików. Te filmy były nagrane 10 lat temu, nigdy nie opublikowane i podejrzewam, no nie wiem, może je kiedyś skończę, ale nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Niby one były stare już wtedy, teraz są równie stare, nic się nie zmieniło w temacie, więc może kiedyś, jakby mi się chciało, to może dokończę te filmy i je wrzucę. A to jest najstarszy film, jaki nagrałem kiedykolwiek z Game Boya. Nagrany bardzo starym telefonem, takim 176 chyba na 190 rozdzielczość. Odpalam tutaj emulatory na, podejrzewam, Supercardzie na Game Boy Advance SP. Bardzo słaba jakość. Jest to film z 2010 roku, czyli nagrany rok przed wrzuceniem pierwszego kanału na YouTube, pierwszego filmu na YouTube. Też taka tylko ciekawostka, nic w zasadzie odkrywczego. Kręciłem te filmy, i jakoś to wszystko siadło po pewnym czasie. Tak jak mówię, miałem jakiś taki kryzys, ale też właśnie 2013 rok, koniec 12, początek 13 to były takie czasy, trochę byłem bezrobotny, trochę właśnie potrzebowałem kasy, musiałem zacząć uprzedawać kolekcję, żeby jakoś przetrwać. Później znalazłem pracę kiepską, w której się męczyłem prawie rok czasu. Później dopiero zaczęło się poprawiać w 2014 roku, więc wychodziłem na prostą, no ale to coś tam już posypało, kolekcja moja konsol się też posypała, w zasadzie całkowicie prawie, także
to było taki koniec mojego YouTube'owego życia, można powiedzieć. Szarość życia i trudy życia, można powiedzieć, zabiły we mnie tą chęć do nagrywania. I do tego stopnia, że właśnie mimo, że na szczęście nie usunąłem kanału, ale przez długi czas miałem wszystko na prywatne. A jeszcze właśnie let's play'e też robiłem chyba po to, bo brakowało mi takiej jakby formy wyrazu, że tak powiem. To znaczy, jakby to powiedzieć inaczej, bo zawsze robiłem takie filmy, wiecie, pokaz czegoś, takie nic od siebie, tylko takie wszystko było o czymś, na jakiś temat. Nic o sobie tak naprawdę. Albo o konsolach, sprzętach. A jak robiłem te let's play'e, to było takie trochę jak vlogowanie z początku bynajmniej. Później zmieniłem też koncepcję i skupiłem się bardziej na graniu, ale z początku to właśnie mówiłem co u mnie, dlaczego na przykład nie było odcinka, bo coś tam robiłem. Taki bardziej kontakt miałem z widzami tak naprawdę, mimo że tu miałem mniej widzów, a miałem tu z nimi bliższy kontakt za pośrednictwem tych let's playów niż na moim głównym kanale, bo tutaj mówiłem więcej o sobie, tak jakby byłem bliżej z widzami. Ale właśnie nigdy jakoś nie wziąłem się, żeby nagrać na swoim głównym kanale jakiegoś vloga czy coś tego typu, bo zawsze się jakby wstydziłem trochę tak przed kamerą wystąpić. Zawsze miałem te ciemne okulary i nie lubiłem mówić o sobie i dlatego chyba właśnie zacząłem robić te let's play'e, żeby móc się trochę wygadać. I to tak to wyglądało. A czy coś bym, na przykład tutaj zapisałem sobie sam do siebie takie pytania. Czy coś bym osiągnął, gdybym się bardziej starał? Czy zrobiłbym to jeszcze raz? Czy czegoś żałuję? Co bym zrobił inaczej, gdybym cofnął czas? Czy coś bym osiągnął? To też zależy, co jest dla kogo jakim osiągnięciem. Załóżmy, że osiągnięciem byłoby, gdybym miał 100 000 widzów, zarabiał na tym, powiedzmy, nie wiem, z 2000 z AdSense'a, czy tam z czegoś, z 2000 zł na miesiąc, żeby móc jakoś tam, wiadomo, że musiałbym i tak pracować, bo dziś 2000 to jest nic, ale powiedzmy, no jakieś tam już na kupno gier czy sprzętu by było, powiedzmy, że to jest osiągnięcie. Czy to byłoby realne? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że z takim contentem, jaki ja robiłem, to nie. Bo zwróćcie uwagę, że nawet te takie najpopularniejsze gamingowe kanały typu Quas, czy Archneu, czy Energic na przykład, to są kanały, które czasem zrobią coś o retro, ale jednak w głównej mierze skupiałem się na nowościach i na premierach. Jak wychodzi coś nowego, to robią recenzję tego. Są cały czas na bieżąco, dzięki temu właśnie mają ten przepływ widzów, którzy szukają nowinek. Na samym tylko retro, tak jak ja to robiłem, zbudowanie takiego dużego fanbase'u to jest, wydaje mi się, nieosiągalne w naszym kraju. Mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że nie byłbym w stanie kręcić takich wyników. Nawet gdybym od początku miał kamerę HD, gdybym nawet pisał scenariusze i starał się robić to bardziej pro, to wydaje mi się, że na samym retro bym zbyt daleko nie zajechał mimo wszystko. Ale mogę się mylić, kto wie. Ale jeżeli się mylę, to pokażcie mi kanał, polski kanał, który jest tylko o starych grach i który ma te 100 000 subów. Wydaje mi się, no ja bynajmniej takiego nie widziałem. Czy zrobiłbym to jeszcze raz? Chyba tak. Gdybym czas się cofnął, a ja bym tego nie wiedział, no to wiadomo, wszystko byłoby tak samo, ale gdybym miał jakąś tam część chociaż świadomości, co się stanie i tak dalej, no to wydaje mi się, że i tak bym zrobił to jeszcze raz, tylko wtedy starałbym się to zrobić lepiej. Przede wszystkim, co bym zmienił? Od początku na pewno chciałbym mieć kamerę HD. Nawet nie jakąś super, nawet taką jaką miałem, tego Samsunga S180, ale żeby po prostu od samego początku nagrywać przynajmniej w tym 720p. Chociaż wiecie, to też byłoby trudne, bo wszystko to są koszty. Ja zaczynałem, w zasadzie przez całe moje YouTube'owe życie, czyli 11, 12 rok, nawet 13 jeszcze, ja byłem bardzo mało, byłem biedny po prostu. Nie miałem dobrego kompa, nie miałem sprzętu, więc ciężko mi teraz, co bym zrobił inaczej. No, chciałbym to zrobić inaczej, ale jeżeli na przykład tak samo nie miałbym zasobów finansowych, to ciężko by było nagle kręcić filmy na przykład Full HD bez sprzętu, tak?
Ale jeżeli już pomijamy kwestie takie finansowe i inwestycyjne, inwestowania w kanał, to co bym zrobił tak merytorycznie, prawda, inaczej, czy inny content, to na pewno więcej gameplayów bym robił takich chociażby na przykład z Game Boyu w poszczególnych gier, czyli nie takich przelotowych filmów, gdzie pokażę 10 gier, w każdym zagram tam przez ułamek minuty, pół minuty czy minutę, tylko robiłbym takie filmy, że jeden filmik jest poświęcony jednej grze, tak jak zrobiłem na przykład film z Maxa, że przez 9 minut grałem sobie w Maxa. To robiłbym więcej takich filmów, bo to też daje takie dość realne odczucie z daną grą i można więcej ją pooglądać i lepiej ją poznać, wydaje mi się, w takim czymś. I mimo wszystko chyba też robiłbym takie vlogi, jakieś unboxingi, że na przykład kupiłem nową grę, no to pokazuję, jak ją rozpakowuję. Wydaje mi się, że to też są fajne rzeczy. Wiele osób dziś to robi i nawet fajnie się takie coś ogląda. No i przede wszystkim chciałbym mieć więcej kontaktu z widzami, tak mi się wydaje, że stawiałbym właśnie nie takie tylko suche filmy, gdzie coś tam pokazuję i odgrywam rolę jakby aktorską, a tak naprawdę nikt nie wie nic o mnie i ja też jakoś tak nie mam bliższego kontaktu z widzami, tylko starałbym się jednak mieć ten kontakt i więcej z widzami się komunikować. Tak bym to zrobił. Ale czas nie stoi w miejscu. Minęło 10 lat, jestem tu, gdzie jestem. I chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć na temat historii mojego YouTube'owego życia. Mam nadzieję, że nie przypomną mi się jakieś rzeczy takie dość istotne, bo naprawdę po prostu nie będzie trzeciej części, bo powiedziałem chyba już wszystko, co miałem do powiedzenia na temat swojego kanału YouTube. I teraz chciałbym nagrywać kolejne odcinki i mówić już na zupełnie inne tematy, związane ze mną w kwestii wspomnień, tak, jak ja przeżywałem daną rzecz, no, albo jeżeli to będzie o grze, to wspominać właśnie, jak ja w to grałem, czy jak ja to poznawałem, ale też skupiać się właśnie na samej treści, czyli również nie tylko na wspomnieniach moich z daną grą, ale również na opisaniu tej gry, jeżeli to będzie o grze oczywiście, bo to będą różne tematy. Tylko nie wiem, jaka będzie częstotliwość ukazywania się tego, bo mogę czasowo mieć teraz mało czasu, ale mam nadzieję, że coś tam się będzie ukazywać. Także to będzie wszystko. W drugim odcinku zamykamy ostatecznie temat mojej historii na YouTube. Jeżeli ktoś oglądał, to dziękuję bardzo za uwagę i cześć, trzymajcie się.